Udajemy się na Wawel. Przy ulicy Stradomskiej wznosi się późnobarokowy kościół pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła z 1728 roku. Nieco dalej kamienica w składzie zespołu klasztoru misjonarzy. Oba obiekty projektował Kacper Barzanka. Po drodze mijamy jeszcze jeden kościół pod wezwaniem świętego Bernardyna, wzniesiony w latach 1659-1680 po wcześniejszych zniszczeniach. Z Wawelu wracamy ulicą Kanoniczą. Biały budynek to Uniwersytet Papieski mieszczący się w kamienicy z pierwszej połowy XIV wieku, zwanej Domem Długosza, był bowiem siedzibą kanoników katedralnych, w tym Jana Długosza. Dalej dom dziekański, który wraz z sąsiednim domem świętego Stanisława stanowią siedzibę Muzeum Archidiecezjalnego. W latach 50. mieszkał tu Karol Wojtyła. Pałac biskupa Erasma Ciołka z renesansową bramą i kartuszem jest oddziałem Muzeum Narodowego. Portal domu kapitulnego z herbem krakowskiej kapituły katedralnej Trzy Korony. Przez 11 lat był siedzibą Teatru Tadeusza Kantora Krykot II. Kamienica możnowładcy Mikołaja Poraja, przebudowana w latach 1830-36 w stylu klasycystycznym. Z tego okresu pochodzi fryz z motywem orła. Przechodzimy przez plac Świętej Magdaleny, znajdujący się pomiędzy ulicą Grodzką a Kanoniczą. Po środku placu wznosi się pomnik Piotra Skargi, dłuta profesora Czesława Dźwigaja, odsłonięty w 2001 roku. Od południa do placu przylega kamienica Malarnia z pięknym portalem z atlantami. Wschodnią stronę zamykają dwa kościoły: świętego Andrzeja i świętych Piotra i Pawła. Ten barokowy kościół posiada fasadę zaprojektowaną przez Giovanniego Trevano. Świątynię konsekrowano w 1635 roku. Fasadę wieńczy herb fundatora, króla Zygmunta III. W niszach posągi świętych jezuickich: Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Andrzeja Gonzagi i Stanisława Kostki, dłuta Dawida Heela. Ogrodzenie placu z rzeźbami apostołów zostało zaprojektowane przez Kacpra Barzankę. Rzeźby z kamienia pinczowskiego wykonał Dawid Heel. Nad wejściem znajduje się godło jezuitów. Mocno zniszczone rzeźby zastąpiono współczesnymi kopiami, również z kamienia pinczowskiego. Kamienica przy Kanoniczej 3, ozdobiona sgraffito, to dawna bursa dla ubogich Żaków. W połowie XVIII wieku powstał barokowy portal. Za nią dawna rezydencja kanonicza, zbudowana w latach 1531-32 przez kanonika Samuela Maciejowskiego. Przed rokiem 1854 architekt August Plaskit nadbudował drugie piętro i zaprojektował fasadę o obecnym wyglądzie. To budynek klasztoru franciszkanów, którzy osiedlili się w Krakowie już w pierwszej połowie XIII wieku. Budynek klasztorny łączy się z bazyliką świętego Franciszka z Asyżu. W swym obecnym kształcie kościół franciszkański jest budowlą ceglaną, orientowaną i składa się z nawy, transeptu, prezbiterium i 3 kaplic. Prezbiterium jest zamknięte wielobocznie. Przed kościołem wznosi się pomnik kardynała Adama Stefana Sapiechy, dłuta Augusta Zamojskiego, ustawiony w 1976 roku. W kościele trwa remont ołtarza głównego i jest stosunkowo ciemno. Kościół jest potrójnym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, błogosławionej Salomei i błogosławionej Anieli Salawy. To kaplica błogosławionej Salomei. Kaplica Męki Pańskiej. W nawie znajdują się późnobarokowe ołtarze.
Autorem polichromii transeptu jest Stanisław Wyspiański. Jego dziełem jest również witraż Bóg Ojciec. W Krużgankach znajduje się galeria portretów biskupów krakowskich. Zachowały się częściowo gotyckie freski. Na placu Wszystkich Świętych przy gmachu Urzędu Miasta wznosi się pomnik Józefa Dietla, wybitnego prezydenta Krakowa autorstwa Ksawerego Dunikowskiego. Przechodzimy obok budynku Sądu Metropolitalnego. Ze skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Świętej Anny widać wieżę barokowego kościoła Świętej Anny. To trzeci kościół w tym miejscu, którego budowa zakończyła się w 1703 roku. Grodzka 26 to kamienica Antoniego Suskiego, którą wzniesiono na początku XX wieku według projektu Władysława Ekielskiego. Budynek łączy elementy gotyku, renesansu i baroku. Zaglądam na chwilę w głąb ulicy Gołębiej, bo nie ma już czasu na dalszy spacer. Ulica Stolarska łączy ulicę Dominikańską z Małym Rynkiem, na którym kończy się moja piesza wędrówka po Starym Mieście Krakowa. Rynek główny i jego zabytkowe budowle można zobaczyć na oddzielnych wideo, do których linki znajdują się w opisie.